ludzie listy piszą. Sezon w pełni. U nas jest akurat teraz sezon wakacyjny, w związku z tym mogę się bardziej produkować. Listy dotyczą również kwestii wygięcia się, czyli prawidłowej sylwetki. Niby sprawa jest prosta, bo chodzi tylko, żeby się wygiąć, wszystko będzie dobrze, ale jeżeli chodzi o szczegóły, to okazuje się, że wiele razy studenci mają problemy z tym, żeby zrozumieć, co i jak mają wygiąć. Trzeba przygotować się do tego, nie tylko potrenować rozciąganie i przygotować się przed samym kursem, ale w trakcie kursu, kiedy mamy kłopoty z wygięciem, zrozumieć, które mięśnie angażujemy i jak prawidłowo przyjąć sylwetkę. Za chwilę Wam wszystko pokażę. W tej dziwnej pozycji rozpoczynam tłumaczenie, co powinniśmy trenować, jeżeli chodzi o naszą sylwetkę. Zrozummy, jakie mięśnie pracują do tego, żeby prawidłowo się wygiąć. Mięśnie, które przywodzą łopatki, powodują, że nasze ramiona odchylają się do tyłu, a klatka się wypukla. Głowa powinna być odprowadzona do tyłu i oparta pod tylicą czy też kaskiem o część kołnierzową pokrowca. To wszystko wychodzi bardzo prosto, jeżeli chodzi o wygięcie, ale cały kurczak tkwi w biodrach, bo one są w środku masy. Natomiast, żeby dobrze były biodra wygięte, czyli żeby została odprowadzona noga do tyłu, używany jest mięsień pośladkowy. Gdybyście chcieli sobie poczuć, który mięsień pracuje, to robimy takie ćwiczenia, jak kiedyś były na aerobiku. Podnosimy nogę do góry. Teraz dopiero pracuje mięsień pośladkowy, który jest odpowiedzialny za wygięcie. Nie chodzi o odcinek lędźwiowy, który będzie Was bolał, jak się będziecie wyginać zbyt mocno, tylko o odprowadzenie i wypchnięcie bioder. One są w środku masy. Cała sylwetka będzie wyglądała więc tak. Łokcie na linii z ramionami podniesione wyżej niż barki. Dłonie rozstawione szerzej niż łokcie. Podnosimy teraz nogi pośladkowymi mięśniami i zginamy je pod udział względem uda 180 stopni. Paluszki jak w balecie obciągnięte. Nogi szeroko. Jak najbardziej przy wygięciu można rozszerzyć. Głowa uniesiona do góry, oparta o pokrowiec. To jest prawidłowa sylwetka. Biodra są bardzo istotnym elementem całej sylwetki. Stara szkoła mówiła o tym, żeby wziąć i rozstawić szeroko bardzo nogi i zrobić X-mena. Nie było to prawidłowe, dlatego że wtedy skoczek brał tyłek do tyłu i powietrze wychodziło spod bioder, pompowało skoczka. W związku z tym skorygowano, że nogi powinny być wąsko. Wtedy można wygiąć biodra, ale to też nie jest dobre, dlatego że na wąskich kolanach można sobie tańczyć lambadę. Jest taki moment, w którym weźmiemy szeroko nogi, wypchniemy biodra i jest wszystko zablokowane, jest sztywne. I to jest Wasza sylwetka. Każdy ma indywidualne predyspozycje, jeden będzie mógł mieć nogi szerzej, drugi węziej. Ale chodzi, żeby w wygięciu znaleźć maksymalne rozszerzenie nóg, które zablokuje biodra i spowoduje symetrię sylwetki. Czasami samo wygięcie nie wystarczy. Czasami jest tak, że wygięcie jest zbyt mało efektywne. Mamy powiedzmy skok do wysokości 1500 metrów i mamy za mało czasu, żeby czekać w tej sylwetce, aż nas z pleców przewróci z powrotem do tego, żebyśmy spadali płasko. Wtedy możemy to przyspieszyć, możemy wymusić ruch powietrza, zrobić sylwetkę, która będzie niesymetryczna, żeby zadziałało. W tym celu ćwiczymy to na ziemi. Ćwiczymy to w ten sposób. Kładziemy się na plecach, przyjmujemy sylwetkę, jeżeli chodzi o ramiona, wypychamy do przodu biodra, jakbyśmy mieli zrobić mostek, pracują pośladkowe, żeby nas dobrze wygiąć i wyobrażamy sobie, że chcemy przewrócić się na brzuch. Zabieramy jedną rękę wzdłuż ciała, a drugą odsuwamy od siebie, tak żeby powietrze pchnęło nas do obrotu. Przyjmujemy sylwetkę. Wystarczy chwilę poczekać, będąc na plecach, wygiąć się, zabrać rękę, można spojrzeć w dół, w którą stronę się będziemy kręcili. Jak zaczyna się ruch, jesteśmy bokiem do powietrza, zabieramy drugą rękę z powrotem do sylwetki. Ćwiczenie trzeba powtórzyć parę razy, trenować sobie radośnie, w jakichś ładnych okolicznościach, może być tak tutaj na ładnej trawie, ale powtarzamy każdy trening naziemny wiele razy. To jest pamięć mięśniowa, która w sytuacji stresowej jest nam bardzo potrzebna. Nie wystarczy pomyślenie o tym, żeby coś wyszło. Musimy zaangażować mięśnie, aby to się utrwaliło, żeby w momencie, kiedy jest stres, żebyśmy mogli wydobyć sobie to z głowy i prawidłowo użyć. Trening czyni mistrza. Brak treningu czyni pierdołę.